Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. My jesteśmy w trasie, spędziliśmy 3 dni nad Morzem Czarnym u teściów i teraz wracamy do Alani, ale zatrzymaliśmy się po drodze w pewnym miejscu, właściwie za chwilę do niego dojedziemy. To miejsce już od dawna widniało na mojej liście tureckich miejsc do zobaczenia. Ogólnie ten czas, a mamy teraz marzec, no jest chyba najgorszym czasem, żeby zobaczyć to miejsce, no ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Także jak zajedziemy, to opowiem Wam więcej. Do zobaczenia później. Zobaczcie, już tam daleko widać nasze miejsce. No i słuchajcie, dojechaliśmy. Tuzgulu. Tak wygląda parking. Mnóstwo miejsc. Stamtąd przyjechaliśmy. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, ale liczyłam, że chociaż będą chmurki dzisiaj, a no niestety nie ma. Żeby zwiedzać, musimy się odpowiednio przygotować. Ubraliśmy takie rzeczy, których nam najmniej szkoda. Także jak widzicie, również będę je podnosić. Ściągamy skarpetki i zakładamy takie kapciuchy nasze, klapki wakacyjne. Pogoda nam się super trafiła, jest naprawdę ostatnio gorąco. Około 18 stopni, słuchajcie, w marcu nad Morzem Czarnym to jest rewelacja. Także ja już jestem gotowa i zaraz będziemy szli. Ukradł z girish, czyli nie trzeba nic płacić. Tuzgulu z tłumaczenia z języka tureckiego oznacza słone jezioro. Halo? Dobra. Słone jezioro, ponieważ słuchajcie, zasolenie tego jeziora jest w okolicach 33%, naprawdę dużo, ponieważ Morze Martwe ma około 28% i z tego jeziora faktycznie Teşekkürler. Z tego jeziora otrzymuje się sól. Różne źródła podają, 40 do 60% zapotrzebowania na sól w Turcji pochodzi właśnie z tego jeziora. Możecie zakupić właśnie kosmetyki z solą z tego jeziora, a sól przede wszystkim polecana jest, kosmetyki z solą przede wszystkim polecane są osobom, które mają problemy skórne, takie jak egzema czy nadmierne wytwarzanie sebum, skóra trędzikowa. No dobra, wychodzimy. Tak wygląda wejście. I zaraz Wam pokażę, jak dojdziemy, a w tym momencie opowiem Wam coś więcej o tym jeziorze. Tuzgulu jest to drugie największe jezioro w Turcji, zaraz po jeziorze Van, które znajduje się na wschodzie Turcji. Ma ono długość 80 km, szerokość 50 km, powierzchnia około 1600 km². Słuchajcie, to jezioro, mimo tego, że jest bardzo duże, to jest bardzo płytkie. Około 40, znowu źródła różnie podają, 40 cm, 50 cm, metr wody, dlatego można po nim chodzić. Praktycznie możecie iść bardzo daleko i możecie spacerować, oglądając to jezioro. Druga informacja, o której Wam już mówiłam, to właśnie wydobycie soli. Ta woda jest przepuszczana przez specjalne maszyny, sól jest wytrącana i wtedy właśnie ta sól już była i wtedy, słuchajcie, z powrotem woda jest wpuszczana do jeziora. Początek nie zapowiada się zbytnio pięknie, ale to jezioro jest też nietypowe pod tym względem, że ono nie ma odpływu i zasilane jest małymi takimi potokami i w związku z tym ono zmienia swoją postać w zależności od pogody. My jesteśmy w marcu, tak jak Wam powiedziałam, także to powinno wyglądać, tak to sobie wyobrażałam, jak właśnie zwykłe jezioro z wodą. Natomiast w okresie letnim, kiedy te potoki zanikają ze względu na to, że jest gorąco, woda w jeziorze odparowuje. No i tak naprawdę to jezioro jest położone w takim miejscu, gdzie jest bardzo mało opadów deszczu, to wtedy, jak możecie już tutaj nawet zobaczyć,
Pojawiają się duże pojawia się duże nagromadzenie soli, nawet do 30 cm grubości i my to za chwilkę zobaczymy. Mimo tego, że zobaczcie, jesteśmy w marcu, to już mamy szansę zobaczyć sól. Nasıl? Zimne. My znajdujemy się w takim trójkącie pomiędzy Ankarą, pomiędzy Aksaray, a także Konią. Słuchajcie, super to wygląda, naprawdę. Zobaczcie. Ja też ściągnę. Czyli około 1,5 godziny jazdy od Kapadocji możecie już tutaj dotrzeć. Super, taki darmowy peeling. Troszeczkę jest zimna faktycznie ta sól. Też ludzie mówili, że początkowo może troszeczkę to boleć, jak zanurzycie stopy w tej wodzie słonej. Zobaczymy, bo ja zamierzam kawałek przejść. No ale dobra. Latem jak tu przyjedziecie, powiedziałam, to będzie wyglądało, jakby mnóstwo śniegu tutaj było. Ale słuchajcie, najpiękniej jest w okresie mniej więcej maj, czerwiec, bodajże sierpień, wrzesień. A to z tego powodu, że są tutaj specjalne glony. I jak jest ciepło, to one wytwarzają różowy barwnik i ta woda zamienia się, ten kolor niebieski zamienia się w różowy kolor. Także musi to wyglądać wyśmienicie. I ja rok temu byłam właśnie w tych okolicach w czerwcu, ale bałam się sama tutaj przyjechać, no bo to była moja pierwsza długa podróż po Turcji samochodem, a faktycznie zaczyna mnie już nieco boleć. Także założę z powrotem klapki. I teraz oczywiście żałuję, że nie skorzystałam z tej okazji. Do tego to jezioro jest bardzo interesujące pod względem biologicznym, ponieważ przy tak dużym zasoleniu tak naprawdę nie powinno tutaj być żadnych roślin i zwierząt, ale są. Jest bodajże 38 gatunków endemicznych, czyli takich, które znajdują się jedynie w tym miejscu. I to jezioro również słynęło, słuchajcie, z tego, że słynie dalej, że pojawiają się tutaj duże gromady flamingów w okresie lęgowym. Także musi to wyglądać przepięknie, kiedy jest właśnie różowa woda i około 5-6 tysięcy flamingów. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to zobaczyć, a teraz Umid wchodzi do wody. Super! Why you took your slippers? Yes, but you can take with. It's so nice. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Great. Zobaczcie, jak jest płyciutko. I tutaj. Do I see good that it's a bit pink? No dobra, oczywiście straciłam wątek, jak to ja. Około 85 gatunków ptaków. Nie tylko flamingi. Niestety, słuchajcie, ze względu na działanie człowieka, na zmiany klimatyczne, to jezioro zmniejsza się w zastraszającym tempie. Gdzieś przeczytałam informację, że od 1915 roku bodajże zmniejszyło się o 85%. Tak samo jeżeli chodzi o flamingi, to populacja tych flamingów niestety też spada. Także ja bardzo polecam Wam zobaczyć to jezioro. Naprawdę jest to ciekawe miejsce. Szczególnie jeżeli będziecie planować wycieczkę do Kapadocji, wypożyczając samochód. Robiliśmy zdjęcia pamiątkowe, naprawdę wygląda to super, słuchajcie. Bardzo chciałam zatrzymać się tutaj na
wschód albo zachód słońca, ale no niestety nie mamy czasu na to, dlatego tylko taki szybki przystanek. Może kiedyś jeszcze tutaj zajedziemy, mam nadzieję, bo bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć jezioro w odsłonie różowej, a najlepiej jeszcze z różowymi flamingami. Co chciałam Wam powiedzieć? Aha, powiedziałam Wam, że przebraliśmy się, no bo już przy skakaniu, przy robieniu zdjęć oczywiście jesteśmy cali mokrzy, a potem ta sól wszędzie się osiada. Także jak przyjedziecie tutaj, uważajcie na wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne, dlatego że jak pewnie wiecie, słona woda po prostu jest destrukcyjna. No, that first feeling is like this. Yeah, it was. This is spilling, good spilling. Ekstra. Patrzcie, ta sól w ogóle pływa na powierzchni. Jak daleko jesteśmy od brzegu i wciąż ta woda jest bardzo, bardzo płytka. Patrzcie, jak się sól osadziła. Umit powiedział, że mam całe spodenki brudne w soli, także wzięliśmy ciuchy na przebranie. Nie wiem, czy to przez moje okulary, ja troszeczkę kolor różowy widzę, także myślę, że faktycznie w kwietniu, w maju będzie tutaj zjawiskowo. Zobaczcie, jak przyjeżdżacie tutaj latem, to praktycznie nie ma tutaj wody, tylko właśnie zastajecie nagromadzoną sól. Tak to dokładnie wygląda. Ludzie, słuchajcie, przyjeżdżają tutaj z workami i zabierają sól. Można się wykąpać z dodatkiem soli zdrowotnie. Wygląda to jak śnieg. Zobaczcie, jak to się mieni w słoneczku. To jest ładne. Słyszycie? Peeling. Ze względu na tak dużą zawartość soli, to jezioro nie zamarza zimą. Taka ciekawostka. Do tego oczywiście jest to miejsce chronione z uwagi na gatunki endemiczne roślin, a także mnóstwo gatunków ptaków. Także nie wolno tutaj wjeżdżać samochodem. No, ale przespacerować jak najbardziej. Wyczytałam w jednym artykule, nie wiem o ile to jest prawdziwe, bo nie udało mi się tego zweryfikować, ale wyczytałam, że tutejsze, patrzcie, zostawiliśmy ile soli jest w naszych klapkach, że tutejsze garncarnie robią tak zwane, to było przetłumaczone jako słone słoiki. To jest połączenie gliny wraz z solą i dzięki temu takie słoiki utrzymują wodę, temperatury wody jako bardzo niską nawet w bardzo ciepłe dni. I w tym artykule było napisane, że ze względu właśnie na połączenie tej gliny i soli woda nie traci swoich właściwości aż nawet do 5 lat. Zgodnie z tym, co wyczytałam w internecie, ludzie najbardziej polecali, aby tutaj przyjechać w okresie kwiecień, czerwiec albo wrzesień, październik, ale wczoraj pisałam z jedną osobą, pozdrawiam, która była tutaj w październiku i mówiła, że no nie było w ogóle wody, była sama sól. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że mówiąc teraz do Was, czuję sól w ustach, nie wiem jak to się stało. To miejsce jest fantastyczne do zrobienia zdjęć z tego względu, że jak widzicie wszystko odbija się w tafli wody i w ogóle mówię, ja liczyłam, że będą dzisiaj chmurki, no ale niestety nie ma. Któregoś dnia przyjedziemy tutaj również na wschód albo zachód słońca. Posłuchać tego odgłosu. Ostatni rzut oka na słone jezioro Tuz Gulu.
Bardzo ciekawe miejsce. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Czy chętnie byście tutaj przyjechali, czy raczej nie interesują Was tego typu atrakcje? Wszyscy widzicie? Ściągają buty. Trzeba jeszcze zrobić tutaj pamiątkowe zdjęcie. Tutaj macie miejsce, gdzie można umyć stopy. Koszt to jest 10 lir za osobę. No, idziemy się myć, także ostatni rzut oka na moje białe stopy. Można sobie usiąść wygodnie i lecimy z myciem. Postanowiliśmy sprawdzić, co mają tutaj do jedzenia, bo w środku jest restauracja, której nie zdążyłam Wam pokazać. Tak to wygląda. I think here. Oh yes. Chyba Ne var dostum yiyecek? Yemek olarak kuru fasulye var, pilav var, tavuk but var, çorba var, spaget var, et şiş, tavuk şiş, ızgara falan var. Şöyle bakın isterseniz. Umit zamówił nóżkę z kurczaka, pilaw, czyli ryż, jakieś warzywka ma. Wzięliśmy jedną kolę na spółkę. Ja wzięłam również guzlame, czyli naleśniki z serem. I ile zapłaciliśmy? Już Wam pokazuję. 435 lir. Także dam Wam później znać, czy dobre, czy warto tutaj coś zjeść, czy nie. Tak prezentują się moje guzlame, naleśniki. Powiem Wam, że ciasto naprawdę dobre. Umit, do you like your food? Or... Yes, it's good. Czyli możecie śmiało tutaj zamawiać jedzenie. Zobaczmy, co tutaj mają w sklepie. Rzeczy związane z Kapadocją. Czekaj, ile czegoś mają? Aha. Tutaj lampy z soli. Różnego rodzaju sól kuchenna. Ale zobaczcie, jak to jest piękne. To się mieni. Śliczne. I zobaczcie, co tutaj mamy. Mnóstwo flamingów. Dziwne, pan powiedział, że nie można tutaj kamerować, także wyszłam. No i co, no. Kończymy naszą wycieczkę, jedziemy w dalszą podróż. Czeka nas chyba stąd jakieś 4 godziny jazdy jeszcze do Alani. Także do zobaczenia już w Alani. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, ten filmik i do zobaczenia. Buziaki, pa pa!